Taki właśnie vibe, że oni wychodzą na scenę, mimo tego, że nie nawijają, ale pokazują te bity. Jest takie trochę oczyszczające, ale też jednocześnie ludzie się mogą wymienić swoimi jakimiś tam spostrzeżeniami. The fact that they keep real hip-hop alive, that's what I like about it. Uwaga! 3, 2, 1, start! Dzięki, dobra, idę na parę. Beatmakerzy muszą jakby przejść pierwszy etap, czyli przyjechać tu na miejscu i zrobić faktycznie beat, pokazać, że potrafią, zrobić to tutaj z sampli, które my im dostarczymy, a następnie 8 zostanie wybrana przez sędziów i oni zmierzą się w Bywa się tu i tam. Zróbcie hałas dla Bywa się tu i tam, dla tego miejsca. Zaczęliśmy od takiej małej imprezy. Pierwsza edycja była w 2022 roku, Kuzyn ją wygrał. Mieliśmy tylko jedną kategorię, 1 na 1. Bywa się tu i tam, jest taki klimat, który przypomina mi, kiedy jest się na scenie, te urywki z 8 mili. I taki właśnie vibe, że oni wychodzą na scenę, mimo tego, że nie nawijają, ale pokazują te bity. Ta publika jest ogólnie tutaj od razu obok, jakby daje taki naprawdę fajny vibe. It's really cool to me because, in my opinion, it's nice to be united. And it's also sick for me to see the scene in different areas. Like I always appreciate it when people invite me to their local scene, because yeah, you see how the hip hop community is over there. It's much bigger than where I live, so it's a great opportunity for me to see everybody and to see how they live hip hop in their way and with the beats and with the scratching and the rapping here. It's a really big scene here, so I really respect everybody here and the fact that they keep real hip hop alive. That's what I like about it too. Takie coroczne spotkanie jest takie trochę oczyszczające, ale też jednocześnie ludzie się mogą wymienić swoimi jakimiś tam spostrzeżeniami i też ta kultura się w pewien sposób jakby zbliża do siebie, nie? Także wydaje mi się, że to jest super w ogóle pomysł. Gdybyśmy trafili do takiej postapokaliptycznej przyszłości, gdzie jest tylko jedna beatmaszyna, jaki by był twój weapon of choice? MPC 2000, ale nie wersja XL. To jest, już od razu wiem o tym, nagrałem odcinek, w którym mówię dokładnie, że to jest moja ulubiona MPC-tka. To była moja pierwsza MPC. Wydigowałem ją w takich materiałach jak nagrania Adamu The Fudgemunk tam na Washington Square, czy też w polskich niektórych beat wideo w tamtym okresie, jak na przykład wspomniany kiedyś w materiale Majku i Pelo, obecnie Tropiki. Zrobili beat wideo tam właśnie w Policach i tam była 2000 Classic. Classic jest takim nieformalną nazwą tej MPC-tki właśnie, którą często używam. I jakby to jest sprzęt, który rozumiem w pełni. Potrafię wykorzystać praktycznie każdy zakamarek tego sprzętu. W pełni ją zmodyfikowałem, co też nie jest tanią opcją, ponieważ karta efektu troszkę kosztuje, ale jakby warto. I to jest MPC-tka, którą jakby ona brzmi tak, jak ja chcę, żeby moje bity brzmiały. I jakby w pełni się rozumiemy. Dzisiaj twój weapon of choice? W tym momencie to jest, zależy co chcę zrobić, ale MPC Classic cały czas, jakby 2000 i komputer jednak też, bo komputer to jest dosyć szybkie narzędzie, nie? Także jakby jak mam trochę więcej czasu, to sobie lubię posiedzieć przy klasiku, a jeżeli tego czasu mam mało i muszę zrobić na szybko jakąś rzecz, to wybieram komputer i Abletona. What's your favorite genres? I like to change it up a lot. Like the past year and a half, maybe I was into like old school drum and bass and like jungle. So I tried making this also, and it's a good combination having the background of the reggae dub scene from the 70s and the early 80s, because I also really like that kind of stuff.
At this moment, I'm also working with some friends that play live instruments like the bass guitar, and then his father plays the regular guitar, and we are trying to make like a reggae song now with also dub influences. Like the first minute is like with vocals, and the rest of the 2 minutes is like then the dub version of it. So that's what I'm working on right now. I don't know if I will release that stuff because it's more for me for having the experience, because I like to get out of my comfort zone to make other music, because I always learn new techniques and new stuff that I can apply to my hip-hop beats, because now I like to use that dub effect, like the echo stuff. I like doing that now with my hip-hop beats, and I like having like different influences from that genre and this genre and put it into hip-hop. Okej, Janotowski, gratulacje. Pierdol pewny, musisz prowokować. No, to był OR 10. OR! Gratulacje. Yeah. Wszyscy! Łapy! Wielkie gratulacje dla Grafa również. I like both of your styles, but I had to choose like more beat battle-wise, so I chose you. But Graf, yeah, your beats are so sick, man, and really props to you, both of you guys. Really original sound, both of you. So props to the scene here in Poland too. Thanks for having me, by the way. So, Jakbyś miał dać jedną radę uczestnikom na przyszły rok, to jaka byłaby to rada? Żeby w sumie, że no nie mam jakiejś specjalnej, żeby starali się może przełamywać jakieś granice, żeby się starali może wyjść z jakiegoś schematu, żeby starali się wychodzić ze swojej strefy komfortu, nie? Jakby, ale też żeby fajnie jest to, że tutaj wśród tych producentów, którzy przyjechali, różnią się te produkcje od siebie, nie? Każdy ma jakiś tam inny kolor i to jest super rzecz, nie? Także to jest, myślę, że ta rada, nie? Żeby wyjść po prostu z jakiejś tam ramy i szukać cały czas, żeby szukać i cieszyć się tym, nie? Bawić się tym. I gdybym chciał tu kogoś ściągnąć faktycznie do następnego grona jury, to na pewno byłby to Pete Rock, taka postać mniej więcej, jakby tu może nie sam Pete Rock jest moim ulubionym producentem, ale jednak jego warsztat jest naprawdę tak konkretny, że to by było coś fajnego. I szczerze mówiąc nie jest, wydaje mi się, nieosiągalne, nie? No oczywiście też wspomniany wcześniej Damu The Fuzzbong, nie wiem czy chciałby, chociaż on był kiedyś na jakimś beat battle w jury, tak więc wydaje mi się, że może też byłby tym zainteresowany. Tak więc bardziej amerykańska scena. Tutaj zapraszam gości z bardziej takich właśnie youtuberów, którzy właśnie robią beaty na YouTubie, ponieważ oni też tworzą tak samo tutoriale, co też jest wartościowe, więc dużo beatmakerów zna ich, kiedy zaczynają sami robić beaty. Plus to, że sam też troszkę jestem na tym YouTubie, więc jakby to też jakby po znajomości troszkę udaje się jakby dogadać. Więc tak od 2 edycji, wcześniej był Marlow Dix z Portugalii, teraz jest Martin z Belgii, a za rok jeszcze nie zdecydowałem. It's like this. One guy wrote me a love poem, and
brought me a pink silk rose. One guy brings me beer.